freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy sobie o paru rzeczach, które w ostatnim czasie Lilith przygotowuje dla nas. Przez cały czas daje nam nowe, jakby tak powiedzieć, wytyczne dotyczących nowej aktualizacji, czy też powiedzmy tego Rise of Kingdoms Remastered, jak oni to nazywają. Przez cały czas się pojawia coś innego. Jakiś czas temu pojawiła się też ankieta dotycząca tego, czy można uczestniczyć w beta testach, czy chcemy w tym uczestniczyć. Tam było parę, jakby tak powiedzieć, zapytań dotyczących konta, dlaczego chcesz w tym uczestniczyć, tam musiałeś podawać swój mail, login, ID Discorda. No i z tego, co się dowiedziałem supporta od Lilith bezpośrednio, bo pisałem z nimi przez ostatnie 2 dni, nie tylko związane właśnie z tą ankietą, ale także na 2 innych rzeczach, co się w ostatnim czasie dzieje, ale też rozmawiałem z nim właśnie na temat, czy jest szansa, żeby się do takiego dostać. Ogólnie dostałem tylko informację taką, żebym poczekał, ponieważ większość właśnie content creatorów lub też osoby, które wspierają Rise of Kingdoms, dostają jakby taką możliwość. Pytanie, czy na to, co tam na WhatsAppie piszą VIP-om, czy to jest prawda, czy nie, zobaczymy. Czekam po prostu na odpowiedź. Czy się uda tego dostać, na maila oczywiście. No i zobaczymy. Jeżeli się uda, to jeżeli będzie dało się coś tam wam z tego nagrać, to z miłą chęcią to nagram. Jeżeli będzie oczywiście na to możliwość lub też opublikowanie to po tym. Więc oczywiście wam to wtedy nagram i wam powiem co i jak. W ostatnim czasie, nie wiem czy zauważyliście, ale hymn bohatera się pojawił w wersji dokładnie dzisiaj. Wy dostaniecie odcinek później, ale tylko z tego względu, że dzisiaj wychodził opowieści Królestwa, więc dostaniecie dzień później. Jak widzicie, wyszła nowa wersja, czyli Heroic Anthem w wersji odnowionej, już to z nową grafiką. Czyli to, co ostatnio oni testowali na betach wewnętrznych, jak można to nazwijmy alfa betami, bo oni tak w sumie to robili wewnątrz na swoich serwerach. I tak widzicie tutaj zasady i różne opcje macie też rozpisane, jakie oni tu zadawali pytania i tak dalej. Nagrody specjalne, jeżeli chodzi o opcję pioniera Heroic Anthem. Moim zdaniem chyba z tego, co widziałem poprzedniej tam opcji pionierskiej Heroic Anthem, czy innej pionierskiej opcji, to wyglądały troszeczkę gorzej. Tu wyglądają moim zdaniem troszeczkę lepiej. Tylko no dalej uważam, że ten zapis jest taki, no nie będę ukrywał, bardzo taki, no na chybił trafił po części, nie? Ponieważ tu mamy tylko 100 królestw, więc jak zobaczycie, jest tylko możliwość to zarejestrować do 100 królestw, więc może być tak, że bardzo dużo osób będzie chciało z tego skorzystać. Heroic Anthem nie jest jakimś tam KVK, które nie cieszy się, jakby tak powiedzieć, dobrą renomą. Nie od dzisiaj wiemy, że Heroic Anthem i Tide of War w tym momencie to są chyba najbardziej zbalansowane KVK, jeżeli chodzi o dobieranie. Więc jest taka opcja, że hymn bohaterów będzie z tą nową grafiką się, jakby tak powiedzieć, bardzo tam cieszył dobrą, jakby tak powiedzieć, będzie się cieszył dobrym uznaniem przede wszystkim, że gracze będą chcieli się tam zapisywać. Chociaż też bierzemy pod uwagę na to, że będzie to na nowej mapie, więc też może być dużo bugów, też dużo może być rzeczy, które rzeczywiście się tutaj nie spodobają niektórym graczom, będą mieli jakieś problemy podczas KVK. Więc ja bym się na tą wersję pionierową tak się zastanawiał, czy bym się na to zapisał. Jak widzicie, my tu mamy różne zapisy w tym momencie, bo też za niedługo się będziemy zapisywać na KVK. Nie będę mówił, na co się zapisujemy, bo to jest dalej taki temat, jakby tak powiedzieć, do gadania. Ja mam też swoją, jakby tak, opinię dotyczącą tego. Inni mają swoją opinię. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wtedy, jak będę już wiedział jakieś konkrety, to wam też powiem. Ale wracajmy do meritum, bo w ostatnim czasie pewnie widzieliście, że Lilith tutaj wypuściła troszeczkę nowych rzeczy, czyli wypuściła dużo takich informacji graficznych i informacji ogólnie takich 2-4 minutowych. Więc tutaj będziemy mogli sobie to zaraz przejrzeć od razu. Czekajcie. Tutaj widzicie, te grafiki się zmieniają. Agus i tutaj kolega, no nie wiem jak on ma na imię, tutaj na chińskich jakby serwerach to testowali. Pierwsze te jakiekolwiek informacje, jak widzicie, były w Kingdoms Launch, czyli na oryginalnym, macie pokazane, jak wygląda oryginalna mapa, jak wygląda wersja remastowana. Już mamy troszeczkę więcej niż na poprzednim filmiku, który wam nagrywałem. Oryginal wersja wody, to też robi różnicę. Oryginal wersja remaster też, jeżeli chodzi o drzewa, lasy, no i też jak są barbarzyńcy.
troszeczkę tu się zatrzymę, bo powiem wam, że tu myślałem, że jednak też to dotknie troszeczkę barbarzyńców graficznie, że też to będzie wyglądało inaczej ci barbarzyńcy. No, na to w chwilę wyglądają bardzo podobnie. Jak widzicie, no, złoża się też zmieniają, ale to przejdziemy dzisiaj gdzieś w dalszej części filmiku. Tutaj też widzicie, że kwiatki, kamienie, wszystko się tak zmienia całkowicie. O, tutaj macie pokazane ogólnie, jak większość rzeczy takich, które oni wprowadzają się, to zmienia tak na mapie. Jest różnych 80 typów tych zmian. No i tak widzicie, jak to wygląda też Alliance, Logging, Camp, Cropland, Gold Diffusion i Stone Diffusion. Jak to wygląda żywność, czyli drewno, żywność, złoto i kamień to są wszystkie zmienione. Rubiny też są inaczej wyglądają. Rubiny, powiem szczerze, naprawdę te rubiny, jak tutaj zobaczycie, Gem Deposit, jak to nazywają, one są strasznie podobne do tego, co ja widziałem, jakby tak powiedzieć, na Call of Dragons. Bo popatrzcie, co tutaj, jak widzicie na tych T4, to są te, tam jak stawiamy na przykład mapy, mamy złoże, te złoża nam nabijają, jakby tak powiedzieć, dla sojuszu, tak widzicie, tak? Tutaj kolejne screenie, będziecie widzieć no, z tego, co zbieramy. Czyli widzimy ten gold, widzimy to drewno i nie będę ukrywał, że też troszeczkę niektóre z tych 4, bo Rubina, jak już wam powiedziałem, znaczy o gemach, z tych 4 są bardzo dla mnie podobne do Call of Dragons. Bardzo są podobne. Więc ta grafika bardzo mi przypomina Call of Dragons. Przejdźmy za dalej, bo oni tutaj jeszcze będą mówić, jak to wygląda na FPS-ach. Jak zobaczycie, wersja oryginalna, kiedy tutaj walczą w OpenFieldzie, no jest różnica 12% na plus, czyli te zmiany jakieś tam będą na tych starszych telefonach, wszystkie jak oni to testowali, między innymi iPhone 7, iPhone 11, czy też iPhone 12 Pro Max, więc to robi dużo przede wszystkim zmian. Tak jak widzicie, też tutaj ta lighting, shadow quality, efekty też to się zmieniają i też pewnie to też będzie wymagało troszkę więcej grafiki już na słabszych telefonach. Tak mi się zdaje, bo te zmiany graficzne, shadow efekty są dość zawsze bardzo obciążające nasze telefony lub też komputery, w zależności jak oni też to zrobią. Bo grafika w Rise of Kino w tym momencie nie jest jakaś tam super ekstra, że trzeba się nad tym poddawać, tak? Tu jak widzicie zoom, widzicie już na nowej mapie jak wygląda, on jest dość podobny do tego, co teraz mamy. Teraz jakby tak będziemy troszkę więcej bazieleni. Tu walki, jak widzicie w OpenFieldzie jak wyglądają, to już pokazują te ostatnie jakby takie informacje, które zaraz będziemy kontynuować, bo jak sobie przejdziemy sobie zaraz tylko do kolejnego, dajcie mi tylko chwilkę i zaraz przejdziemy sobie do kolejnej opcji, gdzie też będziemy mogli właśnie sobie o tym pogadać. Tak, tu mamy, jest. To jest to samo? Nie. Tak, tu pokazywali te poprzedniejsze zmiany, które były w poprzednim filmiku, a tu już macie zmiany, jak na przykład biją się na przełęcze. I też widzicie, że te FPS-y inaczej wyglądają i ta przełęcz też troszeczkę inaczej wygląda. Tak na niektórych gdzieś tam screenach można w chińskich było zobaczyć. To jest na Snapdragonie 8 generacji trzeciej puszczone, czy na troszkę starszych telefonach. Niby 16% różnicy jest. No, ja jestem ciekaw, jak to rzeczywiście będzie na testach. Jak już będę miał dostęp do tych testów, jeżeli oczywiście je dostanę, to z chęcią zobaczę. Tutaj widzicie, jak już jest gdzieś tam przy Kingslandzie, tak? Walki. Czy przy Zigu, jakoś tak, no widzicie, że jest duży podrostek tych FPS-ów, że duży skok. Tu też możemy zobaczyć, gdzie te walki są i te FPS-y też są po troszkę w górę. Tu macie pas, Kingsland ten był pokazywany. Głównie walka przy przełęczy pierwszej, Kingslandzie, Divinus. Już zobaczymy, czy tam jeszcze coś tu było, bo wiem, że tu jeszcze było. Tutaj macie już takie walki, jak to wygląda też na tej nowej mapie, jeżeli chodzi o też OpenField. I też tutaj możemy sobie ustawiać też Shadow Quality, Resolution i Image Quality. Tu przypuszczam, że warto będzie trochę pogrzebać. Tak jak widzicie, to jest troszeczkę tak pozmieniane. Wygląda to inaczej. No i też to się chwalą tym, że mają leciutki plus, ale już nie aż taki duży plus, ponieważ jak widzicie, no tutaj już się tym takie bardzo nie chwalą. Przypuszczam, że się kolejny filmik dotyczący tych beta testów za parę dni wypuszczą kolejną część, bo to oni będą wypuszczać teraz przez cały czas, jakby tak powiedzieć, takie mini filmiki dotyczące właśnie ich zmian na tych patchach, więc oni bardzo chyba aktywnie próbują to wprowadzić już teraz,
to bardzo wygląda że na to, że oni w tym roku chcą większość rzeczy wprowadzić, przecież na King's Landzie, że na Starym Królestwie. Jak widzicie, Heroic Anthem już dostaje jakby tak opcję. Większość tych testów, co teraz oglądaliście, właśnie była na Heroic Anthem, czyli na tej wersji, co teraz będzie można się zapisać. Więc oni są tak pewni, że tam nie ma jakichś bugów, że to jest tak rozwinięte, że oni już tutaj pchają to, że okej, lećmy z tym, zróbmy już Kingdoms, dajmy możliwość ludziom się zapisania na KVK z hymnem bohaterów. No, ciekawe, czy to tak będzie. Ale przede wszystkim no, ciekawi mnie też, jak to wszystko tam graczom podejdzie. Czy oni po prostu będą mieli będą mieli tą możliwość, jakby tak powiedzieć, się rozwijania też bardzo płynnie i nie będą mieli wszystkim problemów na tej wersji pionierskiej. Czy też nie. Ja osobiście, gdybym mógł, to bym w tym momencie zastanowił się nad wyborem, który z tych trzech KVK. No, pionier by się wszystkie zastanawiał, bo boję się, że tam te bugi jednak mogą być. A wszystkie hymn bohaterów i ogień wojny moim zdaniem jest w tym momencie, że ktoś się zapisuje na KVK jest oczywiście adekwatny do sytuacji w waszym KD, no ale nie będę ukrywał, że w sytuacji mniej więcej w takich królestwach jak moje powiedzmy, no to ja bym poszedł może w Tide of War, z tego względu, że Tide of War jest bardzo wygodne pod względem surowców, pod względem zbierania klejnotów. Jest moim zdaniem bardziej dla graczy free to play niż dla graczy spenderowy, niż Heroic Anthem. Hymn bohaterów, no już tam musimy mieć tych dowódców rozwiniętych, musimy mieć odkryte te umiejętności i żeby z nich też korzystać, kiedy te bastiony robimy, prawda? Tutaj mi się też ogień wojny pod względem surowcowym jest lepiej niż Heroic Anthem. Takie mam po prostu odczucie, wiecie? I po prostu, no, ja bym się zapisał na ogień wojny. No ale no zobaczymy, no kolejne KVK, jak widzicie, to będzie Orlean, to chyba 8 lipca jest zapis, jak dobrze pamiętam, Niezłomni Wojownicy, czyli to nowe wydarzenie i Burza Manewrów, która ja nigdy nie grałem, słyszałem o nich dobre i złe opinie, ale no kolejne 20 parę dni na KVK, no to jest troszeczkę tak, moim zdaniem to już jest dużo, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przede wszystkim fajnie, że jesteście, fajnie, że wspieracie kanał, fajnie, że to pchamy do przodu. Wybaczcie, że nie wypuściłem troszeczkę filmików wcześniej, ale niestety imprezy rodzinne wiążą dużo innych zobowiązań, czy też imprezy urodzinowe. Plus do tego też trzeba wziąć pod uwagę to, że dzisiaj mieliście bardzo długi filmik związany z spotkaniem Królestwa, a ten filmik, który właśnie teraz nagrywam specjalnie dla was, no to będziecie mieli dokładnie jutro, czyli w niedzielę wypuszczony, więc będziecie mogli z tego na spokojnie przeglądnąć i też poznać moje zdanie na temat tych wszystkich udogodnień. Bardzo, bardzo dla mnie jest dziwne to, co Lilith w ostatnim czasie robi, ale powiem wam jeszcze tak na koniec, że same matchmakingi KVK, czyli dobieranie, już nie wspominam o Arce Ozyrysa, bo tu możecie sami sobie odpowiedzieć, dlaczego tak jest kijowo dobrane, ale to nie tylko jest u nas, bo uważajcie mnie, rozmawiałem z 10 królestwami, gadałem w ostatnim czasie na temat Arce Ozyrysa. No jest słabe dobieranie, jest tragiczne dobieranie, naprawdę jest bardzo słabe dobieranie. To, że ludzie mają albo 2-3 razy więcej mocniejszych wojowników pod względem siłą, albo pod względem KP. One w ogóle nie są zbalansowane w ostatnim czasie tarki. Bardzo dużo królestw na to się żali, że po aktualizacji, która właśnie była związana z tym, wiecie, związany ze Srebrną Areną i opcjach tych, co tam pozmieniali na Arce Ozyrysa tam ponad 1,5 miesiąca temu chyba to było, no to zrobiło więcej szkód niż pożytku. Więc dużo ludzi naprawdę ma o to problem. No i Lilith z tym nie zrobi. Ja też pisałem na Radzie, no ale nie na Radzie, tylko na WhatsAppie z nimi wypraszali tylko i liczą, że następne dobieranie będzie lepsze. No, czyli klasyka, wiecie, w wykonaniu Lilith. Więc tak, dzięki, że jesteście, dzięki, że wspieracie przez cały czas kanał. Mam nadzieję, że informacje dotyczące tutaj opcji, które się pojawiają od Lilith związane z nową wersją Rise of Kingdoms, bo to w sumie możemy tak nazwać, że remaster wersja Rocka, to proszę jak Rock 2.0 czy Rise of Kingdoms 2. Ja to tak też odbieram. Na razie uważam, że jest dużo plusów, ale mam nadzieję, że nie skończy się to na takiej sytuacji, że nagle, słuchajcie,
dobra, tu mamy buga, tam mamy buga, cofamy, serwer zawieszony, 10 godzin i tak dalej, bo już takie rzeczy widziałem w tej grze, więc no zobaczymy. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, na razie, hejo.